Witajcie! Przy odcinku o półpolakach pojawiły się komentarze, że prawdziwy Polak musi przede wszystkim władać poprawną polszczyzną. Ale czy na pewno każdy rodowity Polak mówi poprawnie po polsku? Na którymś z forów internetowych zapytano internautów, które polskie słowa są dla nich najbardziej irytujące. I na przykład jest coś takiego jak przyszłem, poszłem. Ja przyszedłem. Inne słowo to jest w każdym bądź razie zamiast w każdym razie. To mi w sumie się myli często. Albo takie pseudopytanie, tak? Jak coś mówisz na przykład bla bla bla, tak? No nie? Kupiłam dzisiaj... No nie? Albo no nie? No nie? Kupiłam dzisiaj Nie? marchewkę, tak? Nie? Nie? Włączać. Wziąć. Następne jest na przykład umię. To też, albo umie. To też słyszałam kilka razy. Albo rozumiem. Albo na innym biegunie nie chcę. Wzięłem. Wziąłem. Albo jeszcze na przykład powiedziałam koleżanką zamiast koleżanką. To się zdarza? No tak internauci napisali. 1,5 miesiąca. To mnie też trochę denerwuje. 1,5 szklanki, bo ta szklanka. 1,5. 1,5 miesiąca. 1,5 roku. 1,5 roku. Kordła. Tak się mylą. Albo marynałka. Albo jak na przykład się mówi zamiast dżem, drzem. Niektórzy mówią. Weterynarz. Tak? Tak mówią? Zdrobnienia mówione przez dorosłych do dorosłych. Postanowiłyśmy porozmawiać z kimś, kto zna się na rzeczy. A tym kimś jest reżyser teatralny Włodzimierz Herman. Natknęłam się w internecie na taki artykuł mówiący o młodzieży i o ich kłopocie z wypowiadaniem się po polsku. I pan, który napisał ten artykuł, mówi: jadąc autobusem czy tramwajem, stojąc na przystanku, idąc ulicą, przechodząc przez uczelniany korytarz, jestem mimowolnym świadkiem rozmów toczonych przez młodych ludzi. Nie wsłuchuję się w ich treść, ale większość z nich ma wiele wspólnych cech. I nie chodzi mi bynajmniej o nadużywanie wulgaryzmów, popełnianie elementarnych błędów gramatycznych, czy widoczne, a raczej słyszalne kłopoty ze składnią. Jest znacznie gorzej. Polscy gimnazjaliści, licealiści, a nawet studenci mają zasadnicze problemy z przekazem myśli i to nawet takich, które trudno byłoby przy najlepszej woli nazwać skomplikowanymi. Nie potrafią poprawnie i logicznie budować zdań, ciągle urywa im się wątek, a zasób używanych słów nie przekracza 100, no może 150. Co myślisz o tym? Ja to mam trochę do tego, co ten pan pisze, on wyraźnie jest kompetentną osobą, trochę taki stosunek, jak można powiedzieć, ambiwalentny, to znaczy dwuznaczny, dwutorowy, dlatego że on pisze o zjawisku, które jest międzynarodowym zjawiskiem, szczególnie problem pokoleń, różnicy w formułowaniu się, w wypowiadaniu się, która jest zróżnicowana między pokoleniami. I to jest cecha nie tylko młodzieży polskiej, ale w ogóle międzynarodowa cecha. Ja to mogę szczególnie na ten temat coś powiedzieć, bo ja nie używam polskiego języka na co dzień w pracy, czy tego, po prostu ja rozmawiam z żoną po polsku, ale często przyjeżdżając do Polski i słysząc również rozmowy tutaj Polaków w Danii, to od razu mogę widzieć pewne różnice w formie, w doborze słów, które były charakterystyczne dla mego pokolenia młodego, jak ja byłem w Polsce, w stosunku do teraz. Ale ja nie sądzę, że to jest tylko fenomen polski, to jest po prostu fenomen młodzież na ulicy mówi całkiem inaczej ze sobą niż prawdopodobnie by się wypowiadała, gdyby przyszła na jakieś zebranie, czy przyszłaby na jakąś rozmowę bardziej oficjalną. Ale nawet i to jest kierowane różnicą pokoleń w rozumieniu języka i funkcji języka. Także to nie jest moim zdaniem sprawa tylko
polskiej młodzieży. Ja uważam, że podstawowy problem tu nie leży w tym, jak młodzież mówi, bo to jest... To język ma swoją młodość, swój wiek średni, starsze lata, ale chodzi o to, jak ta młodzież i skąd ta młodzież ma się uczyć dobrej polszczyzny. I tu trafiamy, moim zdaniem, w problem nieco bardziej zasadniczy, niż jak mówi młody człowiek na ulicy, czy tam wiele przerywników ma, nic nieznaczących, albo wiele znaczących i nieładnych, jak ten pan tutaj cytuje w pewnym miejscu K, prawda, że co chwila jest jakby przerywnik używany, uzupełnienie językowe. Ale to jest zjawisko znane niestety z wielu form przekazu. No przecież jeżeli taki młody człowiek słyszy albo widzi filmy, które ja też oglądałem, są nawet nieźle zrobione i niezłe są polskie, ale jeżeli tam aktor co drugie słowo używa, bo ten, co to napisał, co to reżyserował, uważa, że należy być blisko życia. Jeżeli to jest blisko życia, to dlaczego młody człowiek nie może mówić tak, jak on mówi? I nie rozumiem, dlaczego go atakować o to. Czyli to jest ten problem w ogóle, czy język powinien być w jakiś tam sposób szanowany, w jakiś tam sposób rozwijany, musi być pod jakąś ochroną, czy po prostu możemy sobie pozwolić na wszystko, co chcemy, żeby był blisko życia. Ja uważam, że to i to jest potrzebne, że po prostu gdzieś w którymś momencie musi młody człowiek widzieć jakiś przykład, jak on ma komunikować. No, może sobie wybrać trochę inny na co dzień, ale musi wiedzieć, co jest dobre, a co jest niedobre. Nie można powiedzieć, że właśnie to, co pisał na przykład Mickiewicz, Słowacki, to jest piękna polszczyzna. Teraz ty, czym mówisz, to jest po prostu polszczyzna straszna. Bo to powiem, no tak, ale to było 200-150 lat temu. Natomiast teraz też są ludzie, którzy wiedzą, co to jest dobra polszczyzna i też potrafią się dobrze wyrażać i też potrafią artykułować dobrze. I to powinno się w jakiś tam sposób bardziej przekazać młodemu człowiekowi w sposób może bez pokazywania i grożenia palcem, bo to do niczego nie doprowadzi, ale w jakiś tam sposób właśnie przez dobry film, przez dobrą książkę, przez coś, co tego młodego człowieka interesuje, przez internet. W codziennym życiu, jak sobie radzić z tym, żeby lepiej się komunikować, żeby nikt nie musiał nam zarzucić, na przykład tak jak ten pan zarzuca tym swoim studentom. No trudno, to jest, ja bym nie powiedział, że trzeba iść uczyć się fonetyki albo iść do specjalisty od nauki języka, co na przykład się powinni uczyć w szkole aktorskiej aktorzy albo speakerzy. To nie powiedział, że każdy człowiek prywatny musi to robić. Człowiek prywatny musi to robić, to jak jest chory, powinien iść do lekarza, ale w związku z tym, że się nie mówi dobrze, to niekoniecznie trzeba iść do nauczyciela języka. Tylko wydaje mi się, że gdybyśmy po prostu bardziej ostro myśleli nad tym, co mówimy i przedtem myśleli, a potem mówili, albo w każdym razie równolegle, ale ja znam bardzo wiele ludzi, którzy zanim pomyśli, mówi. I wtedy jest bardzo trudna sprawa, bo wtedy to jest po prostu ciąg myśli, nie tylko słów, ale myśli nieartykułowanych. I dlatego też tą dyscyplinę może każdy człowiek jakoś sobie narzucić. Ja nie wiem, czy młody chłopiec na ulicy tak myśli, powinien tak myśleć, ale trzeba mu pomóc w tym bardzo delikatnie, umiejętnie, żeby nie powiedział, że to nudna sprawa starych ludzi. Nie? Ale powiedziałbym, że po prostu myśleć nad tym, co się mówi, nie kontrolować, cenzurować swoje myśli, ale w każdym razie zastanowić się i nie mówić za szybko.
Po co? To źli ludzie. Jak? A ty to wiedziesz? Chcesz tam pracować? Co dokładnie masz na myśli? Wszędzie są źli ludzie, nie ma ludzi idealnych. Czekaj. To jest też problem, taka drobnostka, jak się zdanie, to trzeba wybrać, które z tych słów jest najważniejsze. To znaczy, to się nie myśli, to się automatycznie. Jak się mówi, co dokładnie masz na myśli, albo co dokładnie masz na myśli, to znaczy, o co ci chodzi. Jak w ten sposób zaintonujesz, o co ci chodzi, to każdy zrozumie, co dokładnie masz na myśli. Co dokładnie masz na myśli, a nie co dokładnie masz na myśli. Co dokładnie masz na myśli? Co dokładnie masz na myśli, tak? O co ci chodzi. To jest... Otóż, proszę Państwa, wczoraj, wracając z tego uniwersytetu, wstąpiłem do zaprzyjaźnionej siłowni, gdzie od dawna konserwuję swoją tężyznę fizyczną. I tam, proszę Państwa, usłyszałem, jak jeden wzburzony, młody człowiek powiedział do drugiego, wzburzonego, młodego człowieka: spierniczaj. Spierniczaj, bo mnie wpieprzyłeś. Proszę Państwa, ja byłem zafascynowany tym krótkim, ale jakże treściwym sformułowaniem. Proszę zwrócić uwagę. 2 słowa. Słowa klucze. Wytrychy spożywcze. Chciałoby się rzec pieprz i piernik. Czyli co, codziennie przed poranną kawą trzeba zrobić ćwiczenia dykcyjne. No nie? Nie. Muszę wziąć i oglądnąć ten odcinek jeszcze raz.